Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam bardzo wyjątkowe miejsce. Każdy turysta zna Hagię Sofię, Pałac Topkapı oraz Wielki Bazar, ale są też w Stambule miejsca, które są prawdziwymi perełkami. Budynek, który znajduje się za mną, to Kariye Cami, czyli kościół na Korze. Jest to kościół, świątynia, która znajduje się w dosyć spokojnej dzielnicy Edirne Kapı. A co jest w niej takiego wyjątkowego? To jest miejsce, które wśród znawców sztuki bizantyjskiej jest absolutnym, wspaniałym dziełem, jest absolutną perełką sztuki bizantyjskiej, dlatego że znajdują się tutaj najpiękniejsze mozaiki z czasów bizantyjskich na świecie. Zapraszam na wycieczkę do Kariye Cami. Budynek, który widzimy dzisiaj, pochodzi głównie z XI wieku. Jednak jego prawdziwy złoty okres nastąpił dopiero w XIV wieku, kiedy Konstantynopol był już cieniem dawnej potęgi. Imperium Bizantyjskie było wtedy słabsze politycznie, ale paradoksalnie przeżywało niezwykły rozkwit kultury i sztuki. To właśnie wtedy pewien niezwykle bogaty i wpływowy człowiek postanowił odmienić ten kościół. Nazywał się Theodor Metokites. Był ministrem finansów imperium, uczonym, astronomem i jednym z najbogatszych ludzi w Konstantynopolu. Metokites sfinansował ogromną przebudowę kościoła i zamówił dekoracje, które dziś uważane są za szczyt sztuki bizantyjskiej. Dlaczego kościół na Korze? Co to oznacza? Kora w języku greckim oznacza teren wiejski bądź też poza miastem. Ale można by zapytać, dlaczego nazwa Kora, czyli poza miastem, skoro ten kościół leży wewnątrz murów Teodozjusza? Dlatego, że zanim mury Teodozjusza powstały, były w Konstantynopolu jeszcze wcześniejsze mury, które wyznaczały mniejszy teren Konstantynopola i to było w około IV wieku naszej ery. Dlatego możemy sądzić, że pierwszy kościół czy klasztor powstał tutaj właśnie w IV wieku naszej ery, natomiast budynek, który widzimy dzisiaj, pochodzi z około XI wieku naszej ery. To miejsce było kiedyś sercem kościoła. Dokładnie tam znajdował się ołtarz. Dziś widzimy mihrab, który zgodnie z tradycją islamu został ustawiony lekko w prawo, w kierunku Mekki. Warto wiedzieć, że pierwotnie przestrzeń wokół apsydy była pokryta mozaikami, które dziś są częściowo zasłonięte. Po bokach znajdowały się wizerunki Jezusa i Maryi, które tworzyły symboliczne centrum duchowe świątyni. To niezwykłe zderzenie dwóch religii w jednym miejscu. Nad wejściem znajduje się jedna z najważniejszych scen – zaśnięcie Maryi. Widzimy Maryję leżącą na łożu, otoczoną przez apostołów. W centrum stoi Jezus, ale trzyma na rękach małą postać. To dusza Maryi, przedstawiona jako dziecko. To bardzo symboliczne odwrócenie ról. Teraz to syn rodzi swoją matkę do życia wiecznego. W tej kopule w centrum widzimy Maryję z dzieciątkiem, a wokół niej jej przodków, czyli królów z rodu Dawida. To bardzo ważny przekaz. Pokazuje, że Maryja pochodzi z królewskiej linii, a jednocześnie łączy Stary i Nowy Testament. To nie jest tylko dekoracja, to wizualna teologia. Wokół tej kopuły rozciąga się cały film o życiu Maryi. Zaczyna się od jej rodziców, Anny i Joachima, którzy długo nie mogli mieć dzieci. Potem widzimy narodziny Maryi, jej dzieciństwo i kolejne kluczowe momenty z życia. To jeden z najpełniejszych i najlepiej zachowanych cykli maryjnych w sztuce bizantyjskiej. Przy wejściu stoją dwie kluczowe postacie chrześcijaństwa – święty Piotr i święty Paweł. To nie przypadek, symbolicznie strzegą wejścia. Nad nimi widzimy scenę z fundatorem, Theodorem Metokitesem.
Klęczy przed Jezusem i ofiarowuje Mu model Kościoła. To jego sposób na zapisanie się w historii, ale też akt pokory. Pokazuje, że nawet najpotężniejsi oddają swoje dzieło Bogu. W tej kopule w centrum znajduje się Jezus jako Pantokrator, władca wszystkiego. Wokół Niego widzimy Jego przodków, zaczynając od Adama. To genealogia Chrystusa. Pokazuje, że jest jednocześnie Bogiem i częścią ludzkiej historii. Wokół tej kopuły znajdziesz sceny cudów Jezusa, uzdrowienia niewidomych, chorych, cierpiących. To obrazy pełne ruchu i emocji. Pokazują Jezusa nie tylko jako Boga, ale jako kogoś bliskiego ludziom, kto dotyka ich życia. Ta boczna część świątyni jest zupełnie inna. Zamiast mozaik mamy freski. Są bardziej surowe, bardziej dramatyczne. Opowiadają o śmierci, sądzie ostatecznym i zbawieniu. To przestrzeń refleksji, trochę mroczniejsza, ale bardzo poruszająca. Zmartwychwstanie, Anastazis. To jedna z najsłynniejszych scen tutaj. Jezus w jasnych szatach schodzi do otchłani i wyciąga z grobów Adama i Ewę. Pod jego stopami leżą rozbite wrota piekieł. Wokół stoją królowie i prorocy. To nie tylko zmartwychwstanie, to zwycięstwo życia nad śmiercią. Kościół na Korze to miejsce, które jest prawdziwą opowieścią w obrazach. Każda mozaika i każdy fresk to fragment większej historii o życiu, śmierci i nadziei. I nawet jeśli dziś część z nich jest zakryta, ich znaczenie wciąż pozostaje niezwykle silne. Stambuł znajduje się na styku wielu kultur, na styku kultury bizantyjskiej, osmańskiej oraz nowoczesnej Turcji. I niewiele miejsc tak wyraźnie to pokazuje jak Kariye Jami. Tutaj na kopułach i na ścianach zapisały się tysiące lat historii. Historii wiary, historii sztuki, historii kultury. Mam nadzieję, że miejsce Wam się spodobało. Pamiętajcie o tym, że Stambuł to nie tylko Hagia Sofia i błękitny meczet, ale są tutaj ukryte też niesamowite perełki, które warto odwiedzić. Pamiętajcie też o tym, że jest to meczet, więc tutaj przy wejściu trzeba zakryć włosy. Kobiety powinny zakryć włosy, a wszyscy powinni mieć zakryte ramiona oraz kolana.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajkowania oraz komentowania. Obiecuję, że na wszystkie komentarze bardzo chętnie odpowiem. Zostawcie też dzwoneczek, żeby nie ominąć następnych odcinków. A ja już dzisiaj zapraszam Was na odcinek z kolorowej dzielnicy Balad. Do zobaczenia. Pa, pa.